Cześć piesełki i człowieki. Dzisiaj do Was przychodzę z takim tematem, którego ja nie rozumiem, więc stwierdziłam, że jak ja nie rozumiem, to sobie o nim pogadamy, tak? To znaczy ja najpierw powiem, co ja o tym myślę, a Wy nam napiszcie w komentarzach i uznajmy, że to będzie taka rozmowa, nie? A chodzi o zaufanie do osoby, do której przychodzicie ze swoim piesełkiem. Bo ja nie ogarniam, naprawdę nie ogarniam. To znaczy ja wiem, że jak się kogoś nie zna, no to ciężko mu na 100% ufać. Mało tego, ja nawet do tego nie zachęcam. Ja Was czasami zachęcam, żebyście dopytywali, że jeżeli macie jakieś wątpliwości, to o nich powiedzcie, no bo wiadomo, nie znamy się, tak? Ale jeżeli ktoś do nas przychodzi, znaczy w zasadzie to najczęściej tylko dzwoni, bo pewnie na tych telefonach się później kończy, i chce za wszelką cenę przekonać mnie do tego, żebym zmieniła program kursu, zmieniła sposób pracy z psem, zaczęła traktować psy inaczej, bo oni wiedzą lepiej, to ja nie rozumiem, po co ktoś szuka trenera. Ja tego nie ogarniam. Nawet ostatnio odbyłam taką rozmowę z pewnym panem, który chciał do nas zapisać pieska na szkolenie i on mi przez telefon tłumaczył, jakiego ten pies jest temperamentu, w jaki sposób go mam szkolić, jakie mam robić ćwiczenia i dlaczego tak. I ja tak na którymś etapie mówię, ale wie pan co, po pierwsze to ja się z panem do końca nie zgadzam, no bo po pierwsze nie widziałam psa, a po drugie, to skoro pan tak wszystko wie, to po co pan do mnie dzwoni? No bo ja już z nim nie daję rady. No to umówmy się, jeżeli nie jesteśmy specjalistą w jakiejś dziedzinie i szukamy specjalisty, to jednak tak tyci trzeba temu specjaliście zaufać. I mówię to ja, która ostatnio została określona przez pewne osoby jako control freak. Nie będę się z tym sprzeczać. Może trochę tak jest, ale nawet jeżeli ja idę do jakiegoś specjalisty, na przykład od czego? Od diety, o, nie? Idę do dietetyczki, mówię dietetyczce, że chcę, nie wiem, schudnąć, zmienić sposób odżywiania i tak dalej. To ja nie przerywam jej każdego zdania mówiąc, a ja robię inaczej, a ja bym tak nie chciała, a ja wolę coś tam. No bo jeżeli ja chcę wszystko po swojemu, to robię po swojemu. Proste i nie potrzebuję dietetyczki. Natomiast, że już idę do tej dietetyczki, w jakimś zakresie jej ufam, to oczywiście ja zadam pytanie, a dlaczego mam jeść większą ilość białka? A dlaczego powinnam zrezygnować z jedzenia cukru? A dlaczego w moją dietę powinnam, nie wiem, wsadzić zielone warzywa? Co one takiego mają, co mi dobrze zrobi na zdrowie? Więc fajnie jest zadawać pytania i na podstawie odpowiedzi od tego specjalisty przeanalizować, czy ja mu ufam, czy ja mu nie ufam. No ale umówmy się, nie robimy tak, że idziemy do kogoś i ty źle robisz, wszystko robisz źle. Masz robić tak, jak ja każę, bo ja płacę. Znaczy, możecie tak zrobić, ale nie u nas. Bo najczęstsze takie tematy, gdzie nasi niedoszli kursanci, bo to wtedy tak jest, że to są niedoszli kursanci, się z nami nie zgadzają, to jest temat socjalizacji, to jest temat awersji i to jest temat nagród. Więc jak ktoś do mnie dzwoni i mówi tak, a co wy te psy tak tylko tym jedzeniem nagradzacie? Ja to bym chciała, żeby ten pies wszystko robił tak a nie, że ja go mam za wszystko karmić. No to ja zawsze mówię, no przykro mi, nie u nas. Jeżeli ktoś mi mówi, że ale tak tego psa to by trzeba było na tej kolczatce poprowadzić albo czasem go szarpnąć, bo to będzie duży pies, niech on wie, kto tu rządzi. To ja mówię, nie u nas. Jeżeli ktoś się boi wychodzić z psem podczas okresu szczepień i mówi mi, nie, ja absolutnie z psem nie wyjdę, a wy mi każecie wychodzić na spacer i tak dalej, to mówię, to wróćcie do nas, jak już sobie wymyślicie, że chcecie wychodzić na spacer. Bo ja tego nie ogarniam, że ktoś nie zgadza się z naszą filozofią pracy, nie zgadza się z naszymi sposobami podchodzenia wychowywania psiaków, nie zgadza się z naszym programem kursu, bo na przykład czasami ktoś przychodzi i mówi, że nie wiem, on nie potrzebuje uczyć psa sztuczek. Sztuczki są głupie, sztuczki są bez sensu, ja potrzebuję, żeby pies coś tam. I ja podaję jeden, drugi, trzeci, czwarty argument. Dlaczego uważam, że warto uczyć psa sztuczek? Co to może nam dać w przyszłości? Na przykład głupia sztuczka z podawaniem łapy.
Nie wiem, czy wiecie, ale większość piesełków nie lubi być dotykana po łapach. I w sytuacji, w której nauczymy psa podawania jednej łapki, podawania drugiej łapki, to od razu oswajamy go z tym, że ta łapa ląduje na naszej dłoni, my tą łapę sobie trochę macamy i potem jest łatwiej psu wytrzeć łapki, obciąć pazurki i tak dalej. Więc ja jak najbardziej jestem otwarta na to, żebyście mi zadali pytanie, po co mi ta sztuczka podawania łapy, tak? Ja wtedy powiem, no może być po to, po to, po to i po to. Ale jeżeli ktoś mówi, nie, ja nie będę komuś czyścić, psu, nie będę komuś czyścić łap. Nie, ja mu nie będę obcinać pazurów, niech to robi weterynarz. Nie, ja tego nie potrzebuję po coś tam. To po co wy do nas chcecie przyjść? Nie kumam tego. Przecież jest bardzo dużo ludzi, którzy być może trochę mają tą samą filozofię pracy, jaką wy macie. Być może chcą uczyć psa tego samego, czego wy chcecie uczyć. Więc ja nie mam z tym problemu, żeby znaleźć taką osobę, z którą rezonujemy, z którą czujemy vibe, z którą się dogadujemy, z którą mówię, dobra, ja jej albo jemu ufam. I ja naprawdę mam z tym luz. Natomiast jeżeli wy chcecie, bo to nawet nie chodzi o naszą szkołę, nawet nie chodzi o nasze konsultacje, ale jeżeli wy chcecie z piesełkiem pójść do kogokolwiek i nie do końca widzicie, że ja się chyba z tym człowiekiem nie dogadam, to rezygnujemy. Po prostu, nie wiem czy wiecie, ale można zrezygnować. Tak? Można sobie do kogoś pójść, a potem powiedzieć, jednak nie chcę z tobą współpracować, bo coś tam. I ja na to zwracam uwagę, zwłaszcza w temacie właśnie takich metod, których my nie stosujemy, czyli w temacie awersji. Bo niestety trafiam na takie osoby, które mi opowiadają, że poszły na jakieś szkolenia. Na tym szkoleniu działy się rzeczy, które dość mocno te osoby niepokoiły, a te osoby nie potrafiły powiedzieć dość, koniec, zabieram psa, nie chcę, żeby go w taki sposób uczyć i tak dalej. No pamiętajcie o tym, że to są wasze pieniążki, wasz czas i wasz pies. Więc jeżeli coś wam nie odpowiada, to można to w tym momencie przerwać, tak? Więc to działa w dwie strony. Z jednej strony, jeżeli my wam nie odpowiadamy, to ok, nie ma problemu. Jeżeli inna szkoła wam nie odpowiada, to ok, nie ma problemu, ale żebyście tak trochę albo tej osobie zaufali, albo wiedzieli, to nie jest ta pani, to nie jest ten pan, to nie jest ten trener, to nie jest ta trenerka. No i teraz, czy ja uważam, że da się na 100% komuś zaufać na dzień dobry? Nie do końca, a poza tym to nie do końca jest dobre. Więc ja wam daję mój patent. Jak ja to robię? Czy ja chcę z kimś współpracować, czy nie? Niezależnie od tego, jaka to jest dziedzina, tak? Po pierwsze, no ja korzystam z social mediów. Oglądam osobę, do której chcę pójść, albo firmę, z usług, której chcę skorzystać, żebym już zobaczyła to, co oni pokazują gdzieś tam, nie wiem, na Instagramie, na Facebooku, na YouTubie, żebym zobaczyła, czy w ogóle odpowiada mi ich aparycja, podejście, sposób działania, no bo to już jest takie pierwsza droga, nie? No bo jeżeli mi nie odpowiada, no to nie, to szukam dalej, nie na siłę. Jeżeli mi odpowiada, to fajnie jest na przykład wykonać telefon do takiej osoby i zapytać o ten rodzaj usługi, czy o jakiś produkt, w zależności od tego, z czego chcecie skorzystać, i zadać kilka pytań, uważając na 3 rzeczy. Jak ja odsiewam takich pseudospecjalistów? Pseudospecjaliści dla mnie to są osoby, które, nie wiem, czy potrzebują podbudować swoje ego, czy co, używając bardzo dużo branżowych słów i takich nomenklatury branżowej, której ja na przykład nie rozumiem. I co z tego, że ja z kimś gadam? Jak on do mnie gada takie rzeczy, że ja jestem się, o co ci człowieku chodzi? Nic z tego nie zrozumiałam, nie? To już mi mówi, że ktoś nie do końca potrafi przekazywać tą wiedzę. 2, jeżeli ktoś nie chce wam odpowiadać na pytania, albo odpowiada, bo tak. Ja mówię, no dobrze, ale dlaczego musimy to zrobić w taki, a nie w inny sposób? Bo tak! Bo ja się tak uczyłam, bo od zawsze tak robię. To nie jest żaden argument. Od zawsze tak robię, ja się tak uczyłam i bo tak, to nie jest żaden argument. Bo fajnie by było, żeby ta osoba, do której przychodzicie na szkolenie ze swoim pieskiem, potrafiła wam wytłumaczyć, dlaczego tak działa. Bo być może ta osoba sama nie wie, dlaczego tak działa. Nie? Dobrze by było, żeby wiedziała. A 3 rzecz to jest narzucanie tego, co wasz pies powinien potrafić, znowu z takim hasłem, bo tak, nie? Czyli wracając do tego przykładu z tą łapką. Jeżeli ktoś mnie pyta, po co mam uczyć psa podawania łapy, ja podaję te 3 argumenty i ktoś mi mówi, ja tego nie potrzebuję, to ja znowu powiem, spoko, nie musicie tego uczyć, ale będzie to miało takie i takie skutki. To jest wasza decyzja. Natomiast jak wam ktoś mówi, wasz pies musi potrafić aport i koniec. No ale dlaczego? No chyba, że się szykujecie na zawody, no to bez aportu na niektórych zawodach, no to w ogóle rozumiecie, nie? Ale jeżeli ktoś wam mówi, że pies musi coś umieć,
A nie podawam znowu argumentu dlaczego i mówię, bo taki program, bo tak jak mówię, nawet u nas jak jest program i ktoś mówi, o, to jest dobry przykład. Nie chcę za bardzo uczyć psa komendy siad w wielu sytuacjach, bo my szykujemy się do wystaw. I jak piesełek będzie za często siadał, to mi potem będzie trudniej robić stójkę na wystawach. I dla mnie to jest spoko argument. Ja mówię, dobra, okej, to zwróćcie sobie na to uwagę, bo faktycznie jest taka sytuacja, że jak za często będzie siadał, to będzie Wam troszeczkę trudniej na wystawach i mamy umowę, nie? Ja rozumiem, dlaczego Wy chcecie tak zrobić, Wy rozumiecie, dlaczego ja uczę inaczej, jeżeli ja na przykład nie jeżdżę z psem na wystawy i tak dalej, nie? Albo mam kogoś, kto mówi tak, ja nie chcę stopować psa w skakaniu, bo my szykujemy się do jakiegoś sportu, gdzie jest bardzo dużo elementów skakania, więc ja bym chciała, żeby mój pies był chętny do skakania. Ja mówię, dobra, spoko luz, to Wy omijacie te ćwiczenia, które mają oduczać psa skakania. Ale musimy mieć na to jakiś pomysł, tak? Musimy wiedzieć, po co to robimy i musimy mieć porozumienie z trenerem. No ja nie wyobrażam sobie obrazić się na kogoś i powiedzieć, jak Wy nie chcecie uczyć psa podawania łapy, to ja z Wami nie gadam, no bez przesady. No chyba, że mi ktoś wjeżdża na szkolenie i mówi, ja nie będę psa nagradzać, ja nie będę psa głaskać, ja nie będę psa tam, nie wiem, chwalić, niech on robi wszystko za mnie. No to wtedy już mówię, człowieku, to chyba się nie dogadamy. No chyba się nie dogadamy, bo jednak coś za coś. Bezdźwięczne nie. Widziałeś sobie? Nie było dźwięku. No, więc dzisiaj taki odcineczek, żebyśmy sobie pogadali, bo się w sumie już trochę znamy. No chyba, że się nie znamy. Jak jesteście nowi na tym kanale, to przypominam, że warto kliknąć dzwoneczek i subskrypcję i wtedy się poznamy lepiej. A jak się podoba moje gadanie, to też łapka w górę, będzie nam bardzo, bardzo miło. Natomiast co do dogadywania się z naszą filozofią bądź nie dogadywania się z naszą filozofią, to mamy 2 wyjścia, a jak się dogadujecie i chcecie więcej, to przypominam, że my też mamy kursy online wszelkiego rodzaju, wszelkiej treści. Wszystkie informacje znajdziecie w opisach na dole pod filmem. No, tyle z bloków reklamowych, ale ja jestem bardzo ciekawa Waszej opinii, bo uwaga, to może być szokujące dla niektórych. Ja zakładam, co prawda jest taki mały margines, ale jednak zakładam i dopuszczam taką opcję, że ja może czegoś nie rozumiem. Że ja może czegoś nie wiem. Więc jeżeli Wy jesteście w takiej sytuacji, że na przykład, nie wiem, chcecie do nas przyjść, ale nam nie ufacie, nie wierzycie albo coś tam i nie wiecie czemu, to mi napiszcie w komentarzu, może to dogadamy się, jednak to odkryję Amerykę jakąś przede mną i powiem sobie, Patrycja, o tym nie pomyślałaś faktycznie? To jest sensowny argument? Okej. Nie? I sobie podyskutujemy w komentarzach. No, tyle ode mnie na dzisiaj. Smell you later. A Ty mi gadaj, bo ja ostatnio na jakimś filmie widziałam, że tu miałam takiego koguta. Cały film, jak mi coś tak sterczy, to mi powiedz, że mi sterczy. Najmniejszy problem, czy coś sterczy. Muszę ogarniać, żeby było audio, no ale to chyba, to się rzuca w oczy, że mi tu odstaje, tak. Na tym małym ekraniku nie. No tobie by nie odstawało, ale